Siemka, ja jestem Adacho i mam dzisiaj dla was dość nietypowy film. Nie jest to czytanie fanmangi, mimo tego, że układ tej sceny pewnie jest wam znany. Ale tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o mandze. Nie fanowskiej, tylko o Dragon Ballu. Zresztą ja nie muszę chyba robić z tego filmu jakiejś wielkiej niespodzianki, skoro wszyscy widzieliście tytuł, widzieliście miniaturkę, która jeszcze nie wiem jak będzie wyglądać, ale na pewno nie będzie jakąś tajemnicą. Ranking okładek mangi Dragon Ball. Nie Dragon Ball Super, tylko mowa o 519 rozdziałach mangi Dragon Ball od początku historii do zakończenia sagi, w zasadzie nawet nie tyle co sagi Buu, co jeszcze turnieju z Ubem, więc tam też mieliśmy kilka rozdziałów. Natomiast jeśli wiecie jak to wyglądało, to podejrzewam, że kojarzycie, że nie wszystkie 519 rozdziałów miało swoją okładkę. Można to zauważyć chociażby już w momencie sagi Majin Buu, kiedy Toriyama nie rysował okładek aż tak dużo. W przypadku pierwszych rozdziałów, początku historii, powiedzmy tego klasycznego Dragon Balla, tam każdy rozdział miał swoją okładkę. Były one tworzone w różnych stylach, w różnych kompozycjach, więc można było tam naprawdę zawiesić oko praktycznie co chwilę. Natomiast w przypadku ostatnich historii Majin Buu sagi i turnieju z Ubem, tam nie wiem co 5, 6, 8, 10 rozdziałów mieliśmy okładkę. Często było tak, że rozdział się zaczynał po prostu panelami i historią. Także 38 z tego co bodajże wyróżniłem okładek, te 30 pierwszych ułożyłem w określonych miejscach, także będzie to top 30. No a te ostatnie 8 stwierdziłem, że bez określonej kolejności uznam za wyróżnienia, bo przejrzałem całą historię, zresztą ten pomysł wpadł mi do głowy, kiedy czytałem Dragon Balla ostatnio po raz kolejny i stwierdziłem, że można byłoby zrobić taki ranking, więc wybrałem okładki, które mi się podobały, potem je ułożyłem, tak jak mówię, wyróżnienia są w kolejności losowej, więc wyróżnieniami zajmiemy się teraz, a zaczynamy od rozdziału 328. Jest to okładka, która być może pod kątem kompozycji nie jest jakoś szczególnie imponująca, ale ja tutaj w przypadku tych okładek oceniam też kompozycję, kreskę czasami, ale też aspekt emocjonalny. I to jest największa siła tej okładki, tego rozdziału. Jeśli widzicie tytuł, czyli Planeta Namek znika, przestaje istnieć, to domyślacie się, że chodzi o ten moment w historii, w którym Goku i Krillin byli uznawani za martwych, bo planeta Namek, posada Namek wybuchła, więc mamy tutaj takie zdjęcie przedstawiające ich w codziennych ubraniach. Jako emocjonalne wspomnienie dwóch bohaterów, też fakt, że ta okładka jest czarna, też dodaje emocji, także wyróżnienie numer 1, ale tak jak mówię, tutaj nie ma żadnych preferencji, jeśli chodzi o kolejność wyróżnień. Mamy okładkę z sagi Namek, jeszcze rozdział 299, czyli Frieza w drugiej formie przygniata Gohana. Jest to okładka, która podoba mi się pod kątem kompozycji. Frieza stanowi przeważającą siłę na tej okładce, zajmuje większość miejsca, jest brutalny i fakt, że kamera tutaj jakby pokazuje Friezę od dołu, też może sugerować, że my na niego patrzymy z dołu, że jest on taki olbrzymi nie tylko pod kątem fizycznym, ale też pod kątem poziomu mocy, więc dobrze ta okładka obrazuje tę rozpacz i ten terror, którego doznawali nasi bohaterowie na Namek, więc wyróżnienie. Tutaj mamy okładkę, przy której aż muszę ja zmienić scenę, ze względu na to, że jest ona pozioma, ale spokojnie. Jedyna pozioma okładka w tym zestawieniu, rozdział 371. Mamy tutaj delikatnie humorystyczną okładkę, ze względu na to, że mamy, powiedzmy, nasz obóz bohaterów, z czego 4 z nich, ten Shinhan Trunks, Yamcha i Krillin pokazują środkowy palec Cellowi, który tutaj pokazuje znak zwycięstwa. No i po drugiej stronie mamy androidy, więc w pewnym sensie też mamy 3 obozy. Jeśli mielibyśmy nawet oddzielić Vegetę, który w tamtej historii działał trochę na własną rękę, albo przynajmniej próbował działać na własną rękę, to moglibyśmy wyszczególnić jeszcze podzespoły w tym naszym, powiedzmy, obozie wojowników Z, chociaż Piccolo też w pewnym momencie poszedł stalić się z Kamim i tam powiedział Krillinowi, że nie są przyjaciółmi, żeby mu się nie wydawało, ale umówmy się, że raczej mieliśmy zestaw wojowników Z, Cella, no i androidy, więc ta okładka też jest fajna, taka humorystyczna. Podoba mi się to, że tutaj pokazują mu środkowy palec, a Cell jest taki zadowolony, ale mimo wszystko bardziej wolę okładki, które albo pod kątem kompozycji, albo pod kątem emocji przekazują coś więcej. Tutaj raczej mamy humor. Co również mamy w przypadku tych dwóch kolejnych okładek, o których chciałbym powiedzieć jednocześnie, czyli rozdział 255 i rozdział 256, który za chwilę wam pokażę. Oczywiście z tej okładki narodził się pomysł na ten odcinek w Dragon Ballu Z, w którym Goku i Piccolo zdawali egzamin na prawo jazdy. Zwróćcie uwagę na to. Auto z numerem 1, pachołki są tutaj jeszcze w tle postawione, no i auto z numerem 2 jest tutaj w tle całe. I rozdział później mamy, uwaga, nasi bohaterowie są już nieco bardziej spoceni. Auto z numerem 1 w tle jest zniszczone, no a pachołki są albo powyginane, albo poprzewracane. I auto z numerem 2 ma jeszcze tutaj taki
plasterek, więc bardzo podoba mi się to, że mieliśmy tutaj dwa rozdziały, które do siebie nawiązywały, zresztą też jeśli chodzi o kolorystykę tutaj słów Dragon Ball i tych też Dragon Ball tytułu po japońsku. Pomysł bardzo mi się podoba, też fakt, że mamy dwie okładki, które do siebie nawiązują, to też mi się podoba, więc uważam, że na wyróżnienie to zasługuje. To jest okładka, która jest dość niepozorna, ale bardzo mi się podoba pod kątem kompozycji i pod kątem głębi. Przedstawia tutaj pewną scenę, w której nasi bohaterowie, jak widzicie, lecą sobie statkiem. To jest ten moment, w którym oni bodajże jeszcze lecieli na górę patelniową, żeby, wiecie, zdobyć kolejną smoczą kulę. Tam spotkali byczego Lucyfera. W tle widzimy też auto, w którym jedzie Yamcha i Puar, ale ta sceneria jest naprawdę baśniowa, bym nawet powiedział. Zobaczcie te drzewa, które wyglądają jak wielkie grzyby. Ten nienagannie ułożony chodnik, który jest oczywiście tutaj ulicą. Idealnie przystrzyżony trawnik i ta głębia, która pokazuje magię tego świata. Naprawdę bardzo mi się to podoba. Nie jest to okładka, która opowiada o pewnych dużych emocjach, natomiast klimat, który ona wprowadza, sprawia, że aż chce się czytać dalej, więc kolejne wyróżnienie. No i ostatnie wyróżnienie, jeśli dobrze pamiętam, po prostu Gohanek w bolidzie Formuły 1. Jest to niesamowite, że Toriyama wyrysował tak dużo pojazdów. Tych pojazdów na przestrzeni okładek było multum. Mógłbym tutaj naprawdę zrobić osobny ranking. Najlepsze okładki mangi Dragon Ball, ale to pojazdy. Myślę, że ta mogłaby wygrać, albo przynajmniej być w pierwszej piątce. Mamy tutaj Gohana, który jest w bolidzie, mamy tutaj napisy Weekly Jump, czyli oczywiście czasopismo japońskie, Dragon Ball, Capsule Corporation, ale mamy również prawdziwą nazwę, Goodyear, no nie? Czyli nazwy, nie wiem czy to jest nazwa opon, Goodyear chyba też, wiem, że są Pirelli opony, ale Goodyear to jest chyba firma produkująca opony, nie pamiętam aż tak dokładnie, aż tak się nie znam, ale generalnie Bird Studio, Capsule Corporation, więc mamy wymieszanie świata fikcyjnego ze światem rzeczywistym, no i sam fakt, że mały Gohanek sobie tutaj siedzi za kierownicą, jest to dość urocze, ale... jest jeszcze jedno wyróżnienie. Okej, zmyliły mnie nazwy plików, bo wyglądały tak samo. Mamy wyróżnienie, trzeci rozdział. Też mamy tutaj coś, co mogłoby się zaliczyć do... Przepraszam, że robię takie zoomy, wy tego aż tak bardzo nie widzicie. Dobra, nie będę robił zoomów. Też mamy coś, co można byłoby zaliczyć jako pojazd, ale wydaje mi się, że tutaj już na zdecydowanie największy plus mogę zaliczyć wykonanie. Ta szczegółowość w rysunkach Toriyamy tutaj jest... absolutnie niesamowita. Najmniejsze zagięcie materiału, drobne detale, jeśli chodzi o ubiór tego dinozaura, można powiedzieć, na którym Goku i Bulma jadą. Minusem mimo wszystko tej okładki jest to, że nie mamy tutaj tego osadzonego w pewnym miejscu, tylko dzieje się to na tle jednolitego koloru. Natomiast uważam, że za kunszt tego rysunku, za pomysł i za przedstawienie pewnej dynamiki należy się chociażby wyróżnienie. Ale zaczynamy od miejsca 30, na którym ląduje ostatni rozdział. I tutaj też trzeba brać pod uwagę pewne aspekty, powiedzmy, wykraczające poza świat, czyli nawiązanie do pierwszej okładki, kiedy mieliśmy Goku na Shenlongu, ale chyba największym plusem jest to, jak pięknie został narysowany ten Shenlong i jak inaczej. To jest niebieski Shenlong ze złotymi elementami i zwróćcie uwagę na to, że to nie jest klasyczny Shenlong, to nie jest Shenlong, którego my znamy też pod kątem kształtu. Okej, to nie jest tak, że Toriyama narysował zwykłego Shenlonga i go po prostu przekolorował, albo powiedzmy, że to zespół osób odpowiedzialnych za kolorowanie mangi tak sobie to wymyśliło. Tutaj ten Shenlong, ten smok zupełnie inaczej wygląda ze względu na te swoje kolce albo przy oczach, albo na brodzie i wygląda on monumentalnie, więc świetna okładka, bardzo ładnie nawiązująca do początków historii. Oczywiście jest to ostatni rozdział Dragon Balla, więc zamykamy całą historię pewną klamrą. No i mimo tego, że pod kątem kunsztu wydaje mi się, że jakby pod kątem rysunku i kompozycji chociażby ta okładka mogłaby się podobać bardziej, to ta zdecydowanie niesie większe emocje, a tutaj też emocjami się kierowałem. Także rozdział 210 to jest numer 29 na naszej liście. Mamy bardzo ładne nawiązanie do treningu ojca i syna. Goku trenował na planecie północnego Kaio. W międzyczasie Gohan próbował przeżyć przez pierwsze pół roku w dziczy, a potem trenował go Piccolo, więc mamy tutaj przedstawienie tych samych pozycji bojowych ojca i syna. Bardzo mi się to podoba, uważam, że jest to świetnie pomyślane, natomiast nie jest to okładka, która pod kątem samego technicznego wykonania jakoś powala na łopatki. Uważam, że jest to sprytnie pomyślane, ładnie przedstawione, ale nie jest tak, że niesie ona za sobą jakieś wielkie emocje, czy że po prostu wybitny kunszt rysowniczy. Tak na to patrzę, mimo wszystko uważam, że jedna z ciekawszych okładek. To może jest dziwny dla Was wybór, okładka na miejscu 28, czyli rozdział 387, ale podoba mi się pewne przedstawienie, tutaj oczywiście wiecie jaka to jest scena, nie muszę Wam tego mówić, bo wszyscy to widzicie, ale podoba mi się pewne przedstawienie Goku jako osoby, która
poszukuje odpowiedzi na to pytanie, na które wszyscy wtedy szukaliśmy odpowiedzi, czyli co jest za granicą Super Saiyanina? Czy jest w ogóle coś za granicą Super Saiyanina? Jak do tego dotrzeć? Mimo tego, że Goku tylko siedzi i myśli, mam wrażenie, że jest on tutaj przedstawiony jako geniusz walki. Wiem, jak to brzmi, że on nie jest przedstawiony tutaj w walce, ale Gohan stojący w tle, zdziwiony być może tym widokiem, tak naprawdę bardziej nam sugeruje tutaj, że Goku jest przedstawiony tutaj jako geniusz, bo dla Gohana widok takiego Goku zamyślonego, zastanawiającego się, szukającego odpowiedzi jest czymś nowym, bo jego ojciec na co dzień tego nie robił. Tutaj mamy taką pierwszą poważną sytuację, oczywiście przed sagą androidów Gohan, Piccolo i Goku też trenowali, ale tutaj mamy zupełnie inny trening. Trening poszukujący określonych odpowiedzi. Tamten 3-letni trening przed przylotem androidów, on był raczej nastawiony na ogólne wzmocnienie, plus tam też był Piccolo, więc Goku i Gohan nie mogli, podejrzewam, ze sobą aż tak bardzo trenować 1 na 1. Tutaj przedstawienie Goku jako pewnego myśliciela, jako być może lekkoducha w sprawach codziennych, ale geniusza sztuk walki, to jest coś, co ja dostrzegam, bardzo mi się to podoba, no i też nie muszę chyba mówić o tym, że pod kątem technicznym jest to wykonana świetnie okładka, bardzo ładnie narysowana, więc miejsce 28. A na miejscu 27 też okładka nie osądza za sobą duże emocje, rozdział 360, czyli oczywiście fuzja Kamiego i Piccolo. Jest to o tyle emocjonalne, że mamy po latach spotkanie tych dwóch postaci, które w klasycznym Dragon Ballu były do siebie bardzo antagonistycznie nawiązane, mimo tego, że są tak naprawdę dwiema połowami tej samej osoby, tego bezimiennego Nameczanina, syna Katatsa, który przed laty wylądował na ziemi. Kami i Piccolo stojący plecami do siebie, mimo wszystko stojący obok siebie, ja to interpretuję jako to, że oni mają inne postrzeganie być może świata, być może mają inne charaktery, ale są przez sytuację zmuszeni do tego, żeby współpracować. Uważam, że jest to mocna okładka, jak to mówi młodzież, jest tutaj pewna doza aury. Chociaż jeszcze farmienie aury będzie tutaj wielokrotnie w tym rankingu. Także 27 miejsce, bardzo dobry moment, ale oczywiście świetnie też przedstawiony pod kątem okładki. No i też podoba mi się to, że mamy te pęknięcia na płytkach w Pałacu Kamiego. To też jakby jest sugestia, że sytuacja na ziemi nie jest spokojna, że mamy jakąś wyrwę, powiedzmy, w tym pokoju, który mamy na co dzień, że trzeba podejmować decyzje. No i tutaj dwie strony tej samej monety jednoczą się, by zaradzić temu niebezpieczeństwu. Podoba mi się to. Miejsce 26. Też okładka gagowa, ale podoba mi się też nawiązanie do tego, że 21 rozdział miał Goku, który był na tym samym tle, czyli Zamek Pilafa i Wielki Księżyc, tylko że spoglądał w ludzkiej formie jeszcze swojej właśnie w Księżyc. No a rozdział później mamy taki obrazek. Śmiałem się, jak to zobaczyłem, bardzo podoba mi się ta okładka, wiemy, że Goku tak nie wyglądał, ale podoba mi się ten humor, także głównie ze względu na humor ta okładka tutaj trafia na miejsce 26, bo jest ona bardzo oryginalna i to myślę, że jest największy plus. Miejsce 25. Namek. Być może to będzie dla Was duże zaskoczenie, bo będzie jeszcze kilka okładek z sagi Namek, które będą wyżej, a to jest okładka, no można powiedzieć, że z samego finału walki Goku i Freezy, ale wiecie co? Chcę tutaj powiedzieć, dlaczego ta okładka nie znalazła się wyżej. Mam wrażenie, że jest tutaj oczywiście przedstawione jakieś napięcie, ale być może kolor nieba trochę, być może małe zachmurzenie, być może mała ilość tych detali sugerujących, że planeta Namek jest o krok od wybuchu, tych piorunów i tak dalej, że to sprawia, że napięcie na tym obrazku trochę maleje. Mamy Freezę, który w ogóle robi śmieszną pozycję. To też może jakby nie dodaje aż tak bardzo powagi temu wszystkiemu, bo ta pozycja jest dość zabawna. Goku oczywiście wygląda poważnie, natomiast kolor tego nie ma, bo ja tutaj oceniam oczywiście kolorowe okładki, mógłbym też oceniać czarno-białe, tam wyglądało to inaczej, można byłoby to inaczej interpretować, ale mam po prostu wrażenie, że w tej okładce jest nie aż tak dużo napięcia, jak w innych z tego samego momentu, więc miejsce 25 i tak uważam, że jest to top, bo tak jak mówię, tych okładek było multum, kilkaset, więc wszystkie te, które znalazły się w tej topce, bardzo lubię i bardzo mi się podobają. To jest okładka, do której mam duży sentyment. Miejsce 24, czyli rozdział 512. Saga Majin Buu to jest ten plakat, który mam cały czas za sobą. Jest tutaj kilka takich okładek, do których mam spory sentyment. Mam taki plakat tutaj od wielu lat za sobą. Kiedyś dostałem go od Was właśnie w jednej z paczek, więc uważam, że jest to jedna z fajniejszych grafik, mimo tego, że ona też przedstawia coś, co może nie jest ściśle związane z fabułą, w sensie, że nie mamy tutaj przedstawionej jakiejś sceny albo konkretnego nawiązania do wydarzenia z historii Dragon Balla, tylko po prostu taki kolaż
postaci, które brały udział w Majin Busadze. Też ja fanem Grubego Buza bardzo nie jestem, więc fakt, że on trzyma tę całą podstawę też jakoś nie sprawia, że to ze względu na to tutaj umieściłem tę okładkę tak wysoko, ale po prostu podoba mi się ten rysunek. Pomysł na to, że Bu trzyma powiedzmy tę podstawę z napisem Dragon Ball, a na niej stoją nasi bohaterowie. Okładka nie opowiadająca żadnej szczególnej historii, ale miła dla oka i uważam, że też trochę bardziej ambitna i trochę bardziej kreatywna niż jakieś takie kolaże pokroju, wiecie, 8 kratek i tam w każdej kratce jest jakaś głowa, no nie, że tam niby te postacie biorą udział w historii. Tutaj mamy to troszeczkę inaczej ugryzione, zdecydowanie bardziej kreatywnie. Miejsce 23, być może was to zaskoczy, ale ten Raditz, on mi się naprawdę bardzo podoba. Rozdział 202, rzecz jasna, walka z Radicem. Zwróćcie uwagę na to, jak prosta jest to okładka, ale jak jednocześnie genialnie wykonana. Raditz jest pokazany od góry, nie jest pokazany od przodu i być może tutaj można byłoby dopisywać jakieś historie, znaczenie i tak dalej, tak jak wtedy widzieliśmy Freezę od dołu, że on był wielki. Tutaj widzimy Raditza od góry, więc w sumie można byłoby powiedzieć, że jest to zupełnie inna interpretacja, ale podoba mi się wykonanie tej okładki. Zwróćcie uwagę na to, jak pięknie wykonany jest cień przy jego nogach, ta jego rana na ramieniu. Nie jest aż tak łatwo narysować postać w taki sposób, żeby wyglądała naturalnie, podczas gdy my na nią patrzymy z góry. Pod kątem technicznym, pod kątem wykonania, to jest okładka, która mi imponuje najbardziej, w sensie, że to jest aspekt tej okładki, który najbardziej do mnie przemawia, bo jeśli chodzi o opowiedzenie historii, o emocje, doskonale wiemy, jak wyglądała wtedy sytuacja. Wiadomo, że wtedy to też była sytuacja podbramkowa, ale ta okładka o tym za bardzo nie opowiada. Może źle to powiedziałem, że za bardzo nie opowiada, bo widzimy tutaj Raditza, który jest zraniony, który mimo wszystko się uśmiecha i jest w tej pozycji bojowej, jest jakby skory do walki, więc może nam to sugerować, że Raditza nie będzie aż tak łatwo pokonać, ale z drugiej strony ta rana pokazuje, że jesteśmy w stanie go zranić, więc walka nie jest jeszcze na pozycji przegranej. Natomiast i tak uważam, że ten aspekt techniczny, to wykonanie, perspektywa, rysunek, detale, to jest coś, co tutaj gra pierwsze skrzypce. Bardzo mi się ta okładka podoba, mimo tego, że jest dość, powiedziałbym, niepozorna. Miejsce 23. No a miejsce 22 to, uwaga, jeden z ostatnich rozdziałów. I tutaj oczywiście też można powiedzieć, że nie ma aż takiego, mam wrażenie, kunsztu, jak w przypadku Raditza, bo ta okładka jest znacznie prostsza. Nie mamy tutaj aż takiej genialnej perspektywy jak przed chwilą, ale Goku poobijany, w bazowej formie, uśmiechnięty, spocony, siedzący na kamieniu, zmęczony, ale szczęśliwy po zakończonej walce, plus jeszcze w tle widzimy ten rów, który zrobiła Genki Dama w świecie Kaioshinów. To jest rysunek, który bez kontekstu mógłby mówić znacznie mniej niż z kontekstem. I tutaj właśnie te emocje wynikające z sytuacji też przemawiają za tym. Mamy koniec walki i ten Goku siedzący na kamieniu, tak patrzący jakby z zawieszonym wzrokiem przed siebie i myślący, że się udało. Widzimy tego Goku, który pomimo tych wszystkich ran, pomimo tego potu, tych zadrapań, tej krwi, która z niego spływa, jest uśmiechnięty i to jest ten obraz Goku, który myślę, że wszyscy albo większość fanów Dragon Balla kocha, niezależnie od tego, co się dzieje, jak jest poobijany, zawsze znajduje w sobie jakąś radość i jest w stanie się uśmiechnąć. Więc uważam, że to jest plus największy. 21 miejsce, też Goku. Dużo było okładek z Goku i dużo jeszcze będzie okładek z Goku. 252 rozdział, czyli trening Goku, jeszcze w zasadzie podczas sagi Namek mamy tutaj przedstawiony trening Goku w statku kosmicznym ze zwiększoną grawitacją. Tutaj wykonanie tej okładki jest genialne. Zwróćcie uwagę na te drobne detale, te dłonie. Ja jestem wielkim fanem dłoni. Jak ktoś dobrze narysuje dłoń, to ja jestem kupiony. W ogóle przedramię Goku, biceps Goku, mięśnie, te żyły, pot spływający z niego i kapiący na podłogę i ten cień. Goku jest tutaj narysowany genialnie. Uważam też, że perspektywa jest świetna, pokazuje ten trud Goku i to, że my oczywiście na Namek mamy jakąś akcję, Krillin, Bulma, Gohan oczywiście, Vegeta do tego się włącza, tam się coś dzieje, ale to nie jest tak, że mamy Goku, który leci na Namek, zjawia się po kilku chwilach i nagle jest silniejszy. Taka okładka też zasiewa w naszej głowie myśl, że Goku w międzyczasie ciężko trenuje. Oczywiście te sceny były pokazywane w mandze albo w anime, to nie jest tak, że myśmy nie wiedzieli, że on trenuje, ale uważam, że taka okładka też dobrze pokazuje, że Goku, pojawiając się na Namek znacznie silniejszym, nie dostał tej mocy za darmo. Wiadomo, z takiego pisarskiego punktu widzenia nie minęło dużo czasu. Wiadomo, że tam też Zenkai Boost wchodził w grę, więc te geny sajańskie bardzo mu pomogły,
ale to nie jest tak, że Goku troszeczkę tam 5 przysiadów zrobił jak, wiecie, Golden Frieza. W przeciwieństwie do tych 5 przysiadów czy 10 przysiadów, Goku tutaj naprawdę mocno trenował. Chociaż z drugiej strony obrońcy Golden Freezy mogliby powiedzieć, że Goku trenował znacznie krócej, a Golden Freeza trenował kilka miesięcy. Ale wiecie, o czym mówię. Goku nie O, Krzysztof Jach! Dziękuję bardzo! Proszę mnie nie zasłaniać, Goku. Dziękuję, panie Krzysztofie. Pozdrawiam serdecznie. Was też zachęcam do zostawienia suba, a my przechodzimy do top 20. Klasyczny Dragon Ball. Tutaj myślę, że kompozycja, mimo tego, że tła jest dość mało, bo mamy kilka drzew i Borę, który jest dość mocno przysłonięty obrazem wielkiego Tao Pai Pai'a, ale największym plusem tej okładki jest to, jak Tao Pai Pai został pocieniowany i jak został narysowany. Jest olbrzymim elementem dominującym tę okładkę i to też sugerowało, że jest on dużym zagrożeniem. Jakby jest on przedstawiony na tej okładce jako poważne zagrożenie, przy nim Goku jest malutki, Bora jest w ogóle gdzieś w tle, no i mamy tę tajemniczą wieżę Karina, która się pnie w niebo, w nieskończoność. I to jest ten drugi element tej okładki, który mi się bardzo podoba. Ta wieża, która pnie się w nieskończoność i też jest taką dodatkową tajemnicą w tej całej historii, więc fajna kompozycja, natomiast uważam, że byłoby lepiej, myślę, że gdyby tego tła było trochę więcej, bo drzewka są tak totalnie na drugi plan wrzucone, a ja zdecydowanie bardziej wolę okładki, które mają, jak już jakieś tło, to też opowiadają tym tłem jakąś większą historię, a tutaj te drzewa robią po prostu za taki sztuczny tłum, tak bym powiedział. Miejsce 19. Dość ciekawa okładka, rozdział 2, czyli sam początek historii. Bulma jest tutaj narysowana w nieco innym stylu, bym powiedział, że bardziej przypominającym takie mangi, anime z lat 80., nie Dragon Ballowe, takie typowa twarz dziewczyny. Zwróćcie uwagę na to, że Bulma ma inaczej zarysowane usta, nieco inny kształt głowy, znacznie bardziej szczegółowo narysowaną fryzurę, no i te oczy i brwi, to jest zupełnie z inną pieczołowitością narysowana twarz, ale chcę też zwrócić uwagę na to, co tutaj Toriyama zawarł w tym miejscu. Zwróćcie uwagę na to, że mamy bardzo przemyślany kokpit pilota, który jest narysowany z taką wielką pieczołowitością, że to nie jest tak, że Toriyama narysował po prostu jakieś guziki, przesuwaki i tak dalej. Tutaj wygląda to tak, jakby on faktycznie przeanalizował środek takiego samolotu, jak on wygląda w rzeczywistości i przelał to na karty mangi. Uważam, że tutaj widać, jak to mówił Kloców, postaranko, napracowanko, raczej powinienem był powiedzieć. Doceniam bardzo to, że Toriyama tak bardzo napracował się i tak bardzo rzetelnie podszedł do pracy przy tej okładce, więc oczywiście Goku w tle też jest narysowany zabawnie, ma też gogle pilota, jest nieco inaczej ubrany, ale szczegółowość tego rysunku, nawet nie kreatywność, no bo nie mamy tutaj jakichś szczególnie, powiedzmy, dynamicznych scen, ale to, w jaki sposób Toriyama podszedł do tego tematu, imponujące. Miejsce 19, a na miejscu 18 fajna kompozycja, która być może trochę wpisuje się w ducha tej okładki, czyli przedstawienie nam treningu. My aż tak tego nie widzieliśmy w przypadku tych postaci, ale pokazanie tutaj, że Piccolo medytuje, Ten Shinhan trenuje na pierwszym planie, Yamcha próbuje złapać Bubblesa, no i Chaozu jeszcze tam coś rozmawia z północnym Kaio, ten mu coś tłumaczy. Podoba mi się to, że te postacie znalazły się na tej okładce, że każda z nich robi co innego, że każda z nich oczywiście wzmacnia się, trenuje, próbuje iść do przodu na swój własny sposób. Bardzo doceniam to, że te postacie, tutaj Trójka, Ziemian i Piccolo, znaleźli się na tej okładce. Też opowiada ona jakąś historię, też jest bardzo dobrze narysowana i mam do niej sympatię właśnie ze względu na to, że przedstawia nam coś nieoczywistego, co też warto byłoby zobaczyć, co też my jako czytelnicy chcielibyśmy zobaczyć, że to się dzieje, no nie? Czyli, że okej, mamy sytuację na Namek, oczywiście Goku może lecieć, ale nasi bohaterowie tam też trenują i to nie jest tak, że tylko się przywitali, tylko widzimy, powiedzmy, proces, no nie? Ta okładka jest bardzo niepozorna, ale zaraz wam powiem, dlaczego znalazła się na miejscu 17. Gohan na Namek, zaciekawiony jaszczurką. Być może to jest jakiś nameczański mały porunga. Nie, to żartuję. Jakaś nameczańska jaszczurka. I to jest bardzo tragiczna okładka, bym powiedział. Zwróćcie uwagę na to, jeszcze tytuł. Son Gohan umiera. Zwróćcie uwagę na całość obrazka, na sytuację. To była okładka w momencie, w którym bodajże Rikum znokautował Gohana. Nie pamiętam dokładnie, czy tak było, ale to na pewno był ten fragment sagi Namek. Zresztą tytuł nam też to sugeruje. Gohan jako małe dziecko. Z bardzo trudnym dzieciństwem praktycznie od przylotu Radica. Kilkuletni chłopiec, który został pozbawiony dużej części swojego dzieciństwa, wyleciał w kosmos w celu ochrony tak naprawdę całej planety i wskrzeszenia swoich przyjaciół. Wielka odpowiedzialność spadła na barki tego chłopca,
A my przy tym wszystkim zapomnieliśmy, że on jest tylko dzieckiem, kilkuletnim chłopcem, który chciałby być zainteresowany innymi sprawami niż walka z tyranami kosmicznymi, więc jest tutaj przedstawiony jako małe dziecko, które pomimo tego, że jest w kosmosie i jest na tak poważnej misji zagrażającej jego życiu, nadal jest chłopcem, który interesuje się naturą, który interesuje się nauką i jest to tym bardziej tragiczny obrazek w kontekście tytułu tego rozdziału. Son Gohan umiera, jakby jego krótkie życie kończy się w tym momencie, mimo tego, że, znaczy wiem, że się nie skończyło, ale jest taka sugestia, mimo tego, że na to zupełnie nie zasługiwał. Tragiczna bardzo okładka i pod tym względem uważam, że jej ładunek emocjonalny jest olbrzymi. Bardzo mi się to podoba. 16. Minimalistycznie, ale z mocnym przekazem. Piccolo i Gohan. Co tu dużo mówić? Nawiązanie do olbrzymiego, do bardzo ważnego, do kluczowego momentu w fabule Dragon Balla. W tamtym momencie historii wielkie zaskoczenie. Piccolo poświęca się za Gohana i ta okładka dosadnie pokazuje to, jak dużo Piccolo się wycierpiał. Wycierpiał za chłopca, który jest synem jego największego wroga, jego największego rywala. Tutaj ta okładka doskonale pokazuje moment, w którym Piccolo przeszedł na naszą stronę. Wiadomo, to o czym mówiłem wcześniej, Wsadza Androidów jeszcze wspominał, że jest taki i taki, że nie jest naszym przyjacielem. To już było zwykłe poddymianie, Piccolo już był po naszej stronie. Ale ten moment, ta okładka bardzo mocno zaznacza moment historii, w którym Piccolo z tego przeciwnika, z tego może anti-hero, jak można byłoby go tak nazwać, nie wiem czy zgodzilibyście się ze mną. No i ten rysunek też pokazuje, że ta zmiana, że ta przemiana nie przyszła mu łatwo. Też pod kątem fizycznym, prawda? Dużo się musiał wycierpieć. Piękna historia, no i oczywiście też dobrze przedstawiona za pomocą okładki tego 223 rozdziału. Wchodzimy do top 15. Okładka, która ma też na celu pewne ocieplenie wizerunku Vegety. Oczywiście mamy w tle przedstawienie, no może nie z lotu ptaka, chyba że ptak akurat leciał dość nisko, ale z perspektywy takiej patrzącej od góry przedstawienie sceny śmierci Vegety. Goku, który trochę jest zdziwiony na widok niekoniecznie zmarłego Vegety, ale Vegety, który był w stanie błagać, który był w stanie płakać, który był podatny na emocje, podatny na ból, podatny na słabość. Goku jest zdziwiony w tamtym momencie i Vegeta, który tutaj stoi po lewej stronie, przedstawia nam Vegetę, który jest właśnie taki. Jest przybity, jest smutny, jest myślący, jest być może zawiedziony swoim życiem, jest przegrany w tym wszystkim. I to jest inny obraz Vegety niż widzieliśmy do tej pory. I też uważam, że właśnie nawiązując do sceny, bo ta okładka też ściśle nawiązuje do sceny śmierci Vegety na Namek, niesie ze sobą duży ładunek emocjonalny. Ten Vegeta przegrany, Vegeta pobity, narażony na ból, na cierpienie, na smutek, na porażkę, na płacz, co widzieliśmy też, no i ten Goku zdziwiony, dwójka Saiyan, mocna okładka, miejsce 15, a my przechodzimy do miejsca 14. I tutaj dominującym słowem bym powiedział, że jest intryga, tajemnica, historia, przeszłość. To nie jest jedno słowo, ale wybaczcie. Bulma i Popo na wyżynach Yunzabit i stary, już obrośnięty mchem statek Kamiego. W międzyczasie tutaj burza, wiatry, praktycznie koniec świata i ten statek, który tam od dziesięcioleci stoi. Nikt go wcześniej nie widział. Dopiero teraz jest on odsłonięty i Bulma, która wiemy, że już dużo w życiu widziała, jest genialnym wynalazcą, ale jest zdumiona tym, co widzi. To jest okładka, która wprowadza tak dużą intrygę, ze względu chociażby właśnie na to, chciałbym tutaj oddać twórcy. Miejsce 14, co tu dużo mówić, przechodzimy do miejsca 13. Bardzo duży minimalizm, ale wybaczcie mi to. To nie jest okładka, która jest genialna pod kątem rysunku albo pod kątem kompozycji, nawet pod kątem perspektywy jest dobrze wykonana, bo widzimy też Goku z troszeczkę innej perspektywy od góry narysowanego, ale wiadomo, to jest bardzo mocno jechanie na tamtej scenie. Goku, który umiera w Saiyansadze podczas walki z Radicem, Piccolo go przestrzeliwuje razem z Radicem. Moment, w którym Goku umiera po raz pierwszy. Mieliśmy sceny w historii, w których Goku o włos uniknął śmierci, kiedy Tao Pai Pai trafił go do Donpu, ale uratowała go czterogwiezdna smocza kula, kiedy dusił się przez długie godziny od tej trucizny, czyli od tej ultra świętej wody, która przed walką z Piccolo Daimao go wzmocniła. W ogóle końcówka walki z Piccolo Daimao, czy chociażby końcówka walki z Piccolo Juniorem, kiedy też przez chwilę Goku nie widzieliśmy, myśleliśmy, że on wybuchł, a potem okazało się, że uniknął ataku za pomocą sztuki lewitacji, czyli Bukujutsu. Tutaj mamy moment, w którym Goku naprawdę umiera po raz pierwszy, no i my jako czytelnicy nie do końca wiemy, co dalej. Wiadomo, że
byśmy Goku dalej obserwowali jako jedną z głównych postaci w tej całej historii, ale ta okładka w bardzo minimalistyczny sposób dosadnie pokazuje nam, to jest koniec, Goku jest plecami do nas odwrócony, idzie w przeciwnym kierunku, macha nam na pożegnanie, jego cień jest czarny. To też może z jednej strony symbolizować żałobę oczywiście, ale z drugiej strony też ten cień może dodatkowo budować głębię w tym obrazku, co uważam, że też wygląda dobrze. Fajnie, że Goku jest na środku, a cień jest po jednej stronie. Gdyby to było wyśrodkowane, uważam, że nie byłoby to aż tak mocne, bo ta postać Goku jest tutaj centralnie na samym środku i ona jest jakby tym elementem okładki, na którym my, czytelnicy, skupiamy swoją uwagę najbardziej. Uważam, że siła tutaj leży w prostocie, no i też w tym momencie, no bo bez tego, bez kontekstu ta okładka nie byłaby aż tak mocna. Umówmy się, że tak jak mówiłem, ona nie jest genialna, ale w połączeniu z momentem i w połączeniu z przekazaniem pewnej informacji robi naprawdę dobrą robotę. Miejsce 12. Mówiłem przed chwilą o farmieniu aury. Moment, w którym Cell osiąga perfekcyjną formę, który stoi, być może nie patrzy na swoje ręce jeszcze, ale widzimy go odwróconego plecami. Widzimy, że ten terror się zbliża, domyślamy się, że moc Cella jest teraz olbrzymia, ale jeszcze nie widzimy twarzy tego terroru. To jest w tym wszystkim najlepsze. Gdybyśmy zobaczyli Cella od samego początku z jego twarzą, to powiedzmy, że wszystkie karty byłyby odsłonięte. A tutaj widzimy nasze zagrożenie, ale nie znamy jeszcze wyglądu, nie znamy jeszcze twarzy tego zagrożenia. Też tutaj mamy pewne farmienie aury, ale uważam, że prosty zabieg, przedstawienie Cella plecami odwróconego do kamery, nie pokazanie jego twarzy od razu, ale pokazanie jego ciała, jego perfekcyjnego ciała, symetrycznego, błyszczących się skrzydeł, robi robotę. Miejsce 12. Miejsce 11. Największe farmienie aury, tutaj być może, albo jedno z większych farmień aury. Ten Shinhan podczas walki z cyborgiem Tao. Ten Shinhan zajmuje całą okładkę, czarne tło i ta rana, jeszcze świeża, jeszcze z niej krew płynąca i ten Shinhan totalnie niewzruszony. Tak jakby pokazujący, że te wszystkie ciosy skierowane od osób reprezentujących jego przeszłość totalnie na niego nie działają, nie robią na nim żadnego wrażenia. Obrazy Żurawiego Mistrza czy ataki cyborga Tao mogą go fizycznie ranić, ale on już zmienił swoje nastawienie, on już zmienił swoje postępowanie i nie mają ci ludzie dla niego żadnego autorytetu. Ma do nich być może szacunek jako do swoich byłych mistrzów albo jakichś znajomych i tak dalej, ale on już postanowił, to jest jego droga i to, co tutaj widzimy, to jest idealne przedstawienie tego jakby w też bardzo prosty sposób, że ten Shinhan może być fizycznie zraniony, ale jego duch jest niezłomny. I to też ten Shinhan na przestrzeni dalszych lat w historii Dragon Balla pokazywał, że jest twardym gościem, że jego ducha po prostu złamać się nie da. Więc ten Shinhan miejsce 11. A my top 10 zaczynamy bardzo prostą okładką, ale też mającą świetną głębię. Oczywiście, jak widzicie po tytule, to jest rozdział, w którym Vegeta dokonał swojego poświęcenia w Majin Buu Sadze, ale chcę tutaj zwrócić na jedną uwagę. Zobaczcie na to, jaką Vegeta ma zbroję. To jest stara saiyańska zbroja. Czyli Vegeta w tej zbroi był tylko na początku historii. Widzieliśmy te zbroje na początku Saiyan Sagi i widzieliśmy też te zbroje na początku sagi Namek. Potem on zbroję zmienił, bez tych naramienników chodził, także możemy uznać, że jest to zbroja, którą Vegeta nosił tylko jak jeszcze był po przeciwnej stronie. Można dyskutować o tym, w jakim momencie Vegeta faktycznie dołączył do naszej drużyny, czy to był moment, w którym on z Krillanem i Gohanem się przebierali, czy może to była jeszcze saga androidów, a może dopiero Cell Games, albo ten moment, kiedy trenował z Trunksem w komnacie Ducha i Czasu. Okej, można się spierać, ale umówmy się, że w tamtym momencie, na początku sagi Saiyan, oczywiście w całej sadze Saiyan i na początku sagi Namek, Vegeta był po przeciwnej stronie. Nie był naszym przyjacielem i nie widzieliśmy go ani razu, żeby wykazywał jakąkolwiek życzliwość. Był chłodnym i kalkulującym zabójcą. I tutaj widzimy czarną okładkę z tym złym Vegetą, który w sposób życzliwy uśmiecha się w stronę kamery. Pierwszy raz. I mamy sugestię tej zmiany. Że jest to zły Vegeta, który stał się dobry. W bardzo prosty sposób jest to przedstawione. Mocna okładka, bardzo prosty sposób, ale komunikat jest nie aż tak prostolinijny i za to jestem w stanie to docenić. Fakt, że tutaj Vegeta jest narysowany w tej starej zbroi, symbolizującej jego stare życie, ale ta ekspresja na jego twarzy pokazuje nam, że jest to człowiek, który wykształcił w sobie dobro. Prima sort. Rozdział 146. Miejsce 9.
Podoba mi się kompozycja, podoba mi się emocja, podoba mi się wykonanie. Zobaczcie na detale na Muten Roshim. Oczywiście jest to też scena bardzo mocna, czyli Mafuba Muten Roshiego, którą ten wykonał na Piccolo Daimao. Niestety Mafuba nie trafiła, więc Kame Sennin i tak przepłacił za to życiem, ale Piccolo nie został uwięziony. Myślę, że najbardziej podoba mi się to, w jaki sposób ta okładka jest narysowana, ale też emocja, która jest przekazana ze względu na moment. Może będziecie mówić, że za bardzo doceniam tę okładkę ze względu na moment, ale fakt, że widzimy Roshiego w innym stroju, przygotowującego się do wykonania swojego finałowego ataku, którym przed wieloma laty Mutaito, jego mistrz, pokonał Piccolo Daimao, i Goku z Yajirobe, którzy przy tym wszystkim są mali, że uczniowie mogą przewyższyć mistrza pod kątem siły. Mówię tutaj o Goku, mówię tutaj pewnie też Krylanie, że te młode postacie mogą prześcignąć Roshiego, ale kiedy przychodzi co do czego i kiedy na polu walki trzeba wykazać się doświadczeniem, to mistrz bierze sprawę w swoje ręce. Okej, miejsce 8. Okładka, która nie nawiązuje do żadnej konkretnej sytuacji, ale pod kątem dynamiki, perspektywy naprawdę skradła moje serce. Goku, Krillin, jadący jako pasażerowie Porsche, które prowadzi Muten Roshi, którego swoją drogą widzimy tutaj w lusterku, więc też jest to fajny detal. Rozmazane tło pokazujące nam prędkość tego wszystkiego. Oczywiście nie jest to sytuacja, która miała miejsce, chociaż kto wie, może Muten Roshi prowadził Porsche gdzieś tam na off-screenie, kto wie. Ale widzimy tutaj taką wolność, wieczór, autostrada, radość, bardzo fajny klimat. I za ten klimat jestem w stanie tutaj dać wysokie miejsce, bo takich okładek później było trochę mniej. Były okładki, które nawiązywały stricte do wydarzeń z historii, ale takich okładek, które przedstawiały jakąś wyjętą z życia codziennego sytuację, nie było aż tak bardzo dużo. Wiadomo, że były postacie narysowane w innych strojach, ale tutaj nie mamy tyle co narysowania postaci w innych strojach, co po prostu pewną sytuację. Bardzo ładną, bardzo klimatyczną, też pora dnia tworzy dodatkową atmosferę. Także miejsce 8. Na miejscu 7 kolejna okładka z Roshim. Mamy 3 z rzędu okładki z Roshim, ale ta jest znacznie lepsza niż ta z Piccolo, bo mamy tutaj 0 zbędnych elementów. Mamy 0 rzeczy, które jakkolwiek burzyłyby kompozycję w tym wszystkim. Roshi, który jest pokazany nam z bliska. Tak jakbyśmy widzieli go z naszej perspektywy, jako my ludzie. Widzimy go z bliska, więc jest on na pierwszym planie, ale w tle olbrzymia małpa, która też w sumie tutaj na tle wieczornego nieba stanowi wielkie zagrożenie. Roshi jest tutaj narysowany świetnie. To, co wam mówiłem wcześniej o dłoniach. Te dłonie są jego tutaj narysowane rewelacyjnie i ta kropla potu, która spływa po jego czole, też nam sugeruje, że nawet taki mistrz, który ma wiele asów w rękawie, może mieć problemy z tą legendarną małpą. No i trudno było ją powstrzymać. Wiadomo, że mieliśmy opcję z odcięciem ogona, ale czy tutaj wchodzi to w grę? Dowiemy się tego w następnych rozdziałach. To być może sugeruje nam tutaj ta okładka. Bardzo ładna kompozycja, Roshi narysowane rewelacyjnie, uwielbiam. Też to, że odbywało się w wieczornym klimacie, bo to też jakby z natury dodaje dodatkowego ładunku emocjonalnego. Jakby to, jak coś się dzieje przy zachodzącym słońcu. Więc możemy też się spodziewać, że tak jak dzień się kończy, klimaks wydarzenia, tej walki też się może zbliżać. Miejsce 6. Jedna z niewielu okładek, która została narysowana w tak niesamowitym stylu. Zwróćcie uwagę na, nie wiem, na fakturę tego. Powiedzmy, to wygląda jak faktura materiału, jak wyszywany sel dosłownie. Ilość drobnych kreseczek, detali, kropeczek tworzących, składających się na tę okładkę jest niesamowita. Sel, który nam tutaj sugeruje, że wpadł na pewien pomysł, te jego oczy, ten jego zawadiacki wyraz twarzy, pewność siebie bijąca z niego, no też tutaj goście z farmerem aury. Ta okładka nam pokazuje, że Cell wpadł na pomysł i czy nam się to podoba, czy nie, będziemy musieli się do tego zastosować. Cell jest zbyt potężny, zbyt pewny siebie, żebyśmy mogli jakkolwiek z nim dyskutować, więc Cell jest tutaj przedstawiony jako siła absolutna, która decyduje o tym, co się dzieje, a co się nie dzieje, w jaki sposób to rozgrywamy, kto walczy, kto nie walczy, kto ginie, kto żyje, i to się udało Toriyami tutaj na tej okładce przekazać. Ale przechodzimy do top 5. Uwaga, miejsce 5. No powiedzcie mi, że nie wygląda ona rewelacyjnie. Tak jak tutaj mieliśmy spokojny chaos, tak tutaj mamy chaotyczny chaos. Mamy tutaj totalne szaleństwo wynikające z zachowania Piccolo Daimao, w zasadzie z Piccolo Juniora. Tutaj mieliśmy 23, ten Kaiichi Budokai, ten jego atak, który sprawił, że praktycznie całe miasto zostało zrównane z ziemią. Fakt, że ta okładka też jest czarna i to, że widzimy Piccolo
w takiej dynamicznej pozycji, ale raczej chodzi o ten wyraz twarzy, który symbolizuje nam, który nam po prostu krzyczy prosto w twarz, że Ziemi zagraża ktoś bardzo niebezpieczny, ktoś bardzo chaotyczny, ktoś, kto ma niecne plany wobec nas wszystkich i nie zawaha się ich zrealizować w najbardziej makabryczny sposób. Piccolo tutaj nam pokazuje, że jest gościem, który nie ma żadnych granic, który nie ma żadnych zahamowań. No i też czerń tej okładki nam sugeruje, że jest to sytuacja znacznie bardziej poważna niż wszystkie inne zagrożenia, więc no też oczywiście kunszt, jeśli chodzi o rysunek. Zwróćcie uwagę na kreski promieniujące tak naprawdę od tutaj języczka w gardle Piccolo. Bardzo dużo dynamiki dodają. Co tu dużo mówić? Okładka wykonana z wielką pieczołowitością, świetnie przedstawiająca moment i charakter zagrożenia i też charakter postaci, jaką w zasadzie był Piccolo Junior, no bo Piccolo Junior już taki nie jest. Czwarte miejsce. Przepraszam, ale tutaj jest... Znaczy nie przepraszam, bo to jest mój ranking, więc tutaj ja tutaj swoją sympatię wyrażam. To jest okładka, do której mam największą sympatię. Po prostu coś jest w ułożeniu tych postaci. Swoją drogą, mam nawet figurki tutaj Goku i Freeze, już nie będę wam ich pokazywał. Kto ogląda moje filmy, ten wie, że jakiś czas temu dostałem w paczce od was figurki właśnie tego Freezy i tego Goku, którzy patrzą na siebie w ten sposób. Jestem wielkim fanem tej kompozycji, mimo tego, że ona nie jest jakoś szczególnie emocjonująca, bo ona nie pokazuje jakiegoś szczególnie wielkiego momentu w historii Dragon Balla, tylko raczej Goku i Freeza, którzy się mierzą wzrokiem, ale uwielbiam po prostu tę okładkę. To, w jaki sposób oni są narysowani, w jaki sposób patrzą na siebie, no jakby pomysł na to. Nie jestem w stanie powiedzieć wam, dlaczego tak bardzo lubię to, ale powiedziałbym nawet, że jeśli ten ranking byłby układany ze względu na jakąś moją dziwną sympatię, nie patrząc w ogóle na emocje, to ta okładka mogłaby wygrać, ale chcę docenić też to, co niosą za sobą inne okładki. Numer 3. Goku, który jest dosłownie tłem, który jest tak olbrzymi, no i to jest Goku w Super Saiyanie, który pierwszy raz transformuje się w Super Saiyanina na Namek. Freeza jest przy nim maciupki. Najbardziej podoba mi się to, że oczywiście Goku jest dominującą postacią. Ten jego wyraz twarzy, no wygląda on po prostu przezajebiście, ale jego ciało, jego strój, czarny strój też stanowi tło, więc cała reszta tej okładki jest tak naprawdę Goku. I Freeza na tle Goku jest maciupki, jest zezłoszczony, jest zraniony, jest brudny, spocony, zakrwawiony, jest ośmieszony przede wszystkim i kończą mu się karty, więc to jest też emocja, która wydaje mi się, że została tutaj genialnie uchwycona przez kompozycję, nie tyle co przez pokazanie emocji, ale też przez kompozycję. Goku olbrzymi i Freeza malutki na jego tle. Ten wielki Freeza jest niczym w porównaniu do zwykłego Saiyanina, który zrealizował tę legendę, której Freeza tak bardzo się bał. No i miejsce drugie, nadal mówimy o Super Saiyanie, no bo to jest takie farmienie aury, że nie ma się tutaj po prostu czemu dziwić. Ale miejsce pierwsze być może was zaskoczy. Tutaj, w kontekście tego, co mówiłem o innej okładce, wtedy co Freeza tak stał w dziwnej pozycji, co Goku i Freeza się mierzyli, zwróćcie uwagę na to, jak bardzo inaczej tło wygląda. Tam widzieliśmy niebo, jakiś jeden piorunek, mało chmur. Tutaj chmury ciemne, pioruny nawalają, skały latają. Goku jest znacznie bardziej zakrwawiony, ale on nadal ma ten niezłomny wyraz twarzy. Eyes on the prize, jak to się mówi. Oczy są skupione tylko na jednym celu. Plus jeszcze ten tytuł, Empty Conclusion. Czyli jakby pusta konkluzja. Goku w tamtej sytuacji przecież dał Freezie szansę na przeżycie, ten jej nie wykorzystał i ten wyraz twarzy Goku, który był smutny, w pewnym sensie zawiedziony, że Freeza nie był osobą, którą udało się zreformować, ale tutaj jeszcze nie ten moment. Tutaj moment wcześniejszy, kiedy Goku totalnie zakrwawiony, nie widać nawet po jakimś najmniejszym ruchu mięśnia na jego twarzy, że miałby czuć ból. Jest totalnie niewzruszony okolicznościami, jest skupiony na swoim przeciwniku i to jest w przypadku Goku też o tyle mocne, że myśmy do tej pory go z takiej strony nie znali. Mieliśmy sytuację, kiedy on był zezłoszczony, kiedy walczył na przykład z Tao Pai Paiem, drugą walkę też był zezłoszczony na niego, albo kiedy walczył z Piccolo Daimao też był na niego zezłoszczony, albo kiedy gonił za tamburynem też był zezłoszczony, ale ten Super Saiyanin Goku to jest zupełnie inne zwierzę, także miejsce drugie. I być może miejsce pierwsze was zaskoczy, albo nawet trochę bym powiedział zawiedzie, ale chcę wam powiedzieć, większość tych okładek
to były pewne kadry, które były na tle białego, czarnego tła. Oczywiście też były okładki, które bardziej wychodziły poza te kadry, ale mi najbardziej podobają się okładki, które wykorzystują całość swojej strony. I tak jest w przypadku rozdziału 84. Perspektywa, dynamika, kolory, też sytuacja oczywiście. Tutaj jest wszystko. Jesteśmy wrzuceni do sytuacji, w której Goku jest w trakcie walki, ale kamera delikatnie obrócona sugeruje nam, że ta sytuacja jest bardzo szybka, że to nie jest tak, że mamy tutaj jakąś delikatną wymianę, tylko jesteśmy wrzuceni w powietrze, jesteśmy wysoko nad drzewami. Goku w tej perspektywie, że jedną jego dłoń widzimy bliżej, drugą dalej, w tle jeszcze samolot, co też nam sugeruje, że ta walka nie jest zwykłym starciem pokroju Tenkaichi Budokai, że tam się bijemy w ramach określonych zasad, tylko mamy tutaj aerodynamiczną walkę na śmierć i życie. Goku jest tutaj narysowany rewelacyjnie i fakt, że reszta tego nieba jest też tutaj narysowana, pokolorowana na niebiesko, że reszta okładki jest niebieska, to też sprawia, że widzimy ogrom, jakby skala w tej okładce jest niesamowita. To jest to, co robi największe wrażenie. Być może jest tutaj pewna prostota, no bo Goku jest w pewnej pozycji, przygotowuje cios długo-krótkiem, ale skala tego wszystkiego. Nawet nie do końca widzimy na tej okładce, z kim on walczy, ale rewelacyjnie to wygląda. Moim zdaniem to jest najlepsza okładka, być może nie niosąca ze sobą aż tak dużego ładunku emocjonalnego jak jakieś śmierci, ale chcę tutaj wziąć pod uwagę wszystkie pozostałe pozytywne aspekty. Moim zdaniem tutaj jest wszystkiego po trochu. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie mi znać, która okładka z tych, które wymieniłem, podobała Wam się najbardziej, a być może macie jakąś, której tutaj w ogóle nie wrzuciłem. Było sporo fajnych, z których zrezygnowałem. To nie jest tak, że reszta mi się nie podobała. Większość mi się oczywiście podobała. Ale są też takie okładki, które raczej bym nazwał słabymi, więc być może zrobię jakieś top 10, top 15 najsłabszych okładek, jeśli będziecie chcieli. Zostawcie lajka, jeśli ten pomysł Wam się podoba. Zostawcie lajka, jeśli Wam się film podobał. Póki co, dzięki za oglądanie. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Diana.